Ten materiał ma charakter edukacyjny i nie zastępuje profesjonalnej diagnozy ani leczenia. Celem filmu jest zwiększanie świadomości o zdrowiu psychicznym. Dzień dobry. Nazywam się Maciek Danilewicz. Jestem konsultantem, psychiatrą i terapeutą poznawczo-behawioralnym. Od 2007 prowadzę swoją klinikę w Doncaster, jak również pracuję w Przychodni Zdrowia Psychicznego w Hull. W dzisiejszym odcinku przedstawimy problem Depresji. Zapraszamy. Czym tak naprawdę jest depresja? Więc to jest bardzo dobre pytanie. Depresja jest chorobą, poważną chorobą psychiczną. I rozróżniamy tutaj przede wszystkim dwa rodzaje depresji. Tak zwana depresja sytuacyjna i depresja kliniczna. Tych klasyfikacji jest wiele, ale z punktu widzenia rozumienia depresji jako takiej, ta klasyfikacja najbardziej przemawia do mnie. Depresja jest chorobą, w której dochodzi do obniżenia nastroju, gdzie osoba borykająca się z tą chorobą traci zdolność odczuwania przyjemności z jakichkolwiek, z czegokolwiek, z rozmowy, z wyjścia gdzieś, i w której dochodzi do tego, że taka osoba nie ma energii, nie ma siły na to, żeby motywacji, na to, żeby cokolwiek zrobić. W większości przypadków dochodzi do tego, że wraz z pogłębianiem się tego niskiego nastroju taka osoba przestaje robić większość rzeczy. Może dojść do tego, że przestaje wstawać z łóżka, przestaje, że tak powiem, przestaje być w stanie zapewnić sobie podstawowych potrzeb, przestaje dbać o siebie, przestaje dbać o higienę, zaniedbuje jedzenie. Może dojść również do tego, jeżeli depresja się pogłębia, że osoba traci chęć życia, ponieważ w tym życiu nie ma żadnej przyjemności, czy ta osoba nie odczuwa żadnej przyjemności. Często na początku zaczynają się pojawiać takie myśli, że lepiej byłoby się nie obudzić, czy lepiej byłoby, gdyby mnie na tym świecie nie było. I może się to pogłębiać aż do punktu, w którym taka osoba uznaje, że zakończenie życia jest jedynym rozwiązaniem jej problemów. I wtedy pojawiają się plany popełnienia samobójstwa, a bardzo często potem pojawiają się próby samobójcze, niestety w pewnej ilości przypadków skuteczne. Powiedziałem na początku, że depresję rozróżniamy na depresję sytuacyjną i depresję kliniczną jako jedną z klasyfikacji depresji i warto wytłumaczyć różnicę między jedną a drugą. Depresja sytuacyjna jest to depresja, która jest zwykle związana z wystąpieniem jakichś przykrych sytuacji życiowych, zwykle nie jednej, zwykle umiemy sobie radzić z pojedynczą sytuacją, negatywną sytuacją życiową, ale całej serii negatywnych sytuacji życiowych, które powodują, że w którymś momencie jakby osoba traci chęć do tego, żeby się angażować w jakiekolwiek czynności, które mogłyby sprawiać przyjemność. Natomiast depresja kliniczna jest zupełnie innym typem depresji. Więc jeżeli chodzi o depresję kliniczną, osoba, która na nią cierpi, nie ma żadnych negatywnych wydarzeń w swoim życiu w okresie poprzedzającym depresję, tylko któregoś dnia budzi się z obniżonym nastrojem, który później się pogłębia, bez możliwości jakby
zidentyfikowanie przyczyny tej depresji. Czyli ona następuje, ta depresja kliniczna następuje, jest niezwiązana zupełnie z wydarzeniami. Taka osoba, która cierpi na depresję kliniczną, może mieć bardzo dobre, komfortowe życie i pewnego dnia ten nastrój się pogarsza i dochodzi do wystąpienia depresji. To może coś teraz powiedzmy więcej o przyczynach depresji klinicznej. Właśnie, to jest bardzo, bardzo duży obszar badań, które są prowadzone w tej chwili. Tak do końca nie jesteśmy przekonani i nie wiemy, co powoduje jednoznacznie depresję kliniczną. I tak naprawdę nie do końca wiemy, czy to jest tylko jedna przyczyna, taka sama przyczyna dla wszystkich osób cierpiących na tą chorobę, czy jest to tak naprawdę dla każdej osoby, czy dla każdej grupy osób inna przyczyna. Wiemy, że jeżeli chodzi o zaburzenia depresyjne, jest tam depresję kliniczną, nasza genetyka odgrywa dość duże znaczenie i wiemy z wywiadów z pacjentami, że depresja kliniczna może ciągnąć się w rodzinach. Troszkę więcej wytłumaczenia udało nam się zdobyć na temat potencjalnej przyczyny depresji klinicznej od momentu, kiedy udało nam się, od kiedy wprowadzono na świecie badania farmakogenetyczne, które są w stanie wykazać aktywności poszczególnych enzymów w naszym organizmie, a przede wszystkim jednego bardzo istotnego enzymu w mózgu, który konwertuje kwas foliowy do kwasu L-metylofoliowego. I teraz jakie ma znaczenie kwas L-metylofoliowy? Po pierwsze, kwas L-metylofoliowy nie występuje w pożywieniu. W związku z powyższym to, co my przyjmujemy i co jest konieczne do funkcjonowania naszego organizmu, to jest kwas foliowy. Natomiast on tak naprawdę bezpośrednio jest bezużyteczny dla naszego organizmu. W związku z powyższym on musi być przerobiony przez nasz organizm do kwasu L-metylofoliowego. I od czasu wprowadzenia badań farmakogenetycznych dowiedzieliśmy się, że są osoby, które genetycznie mają bardzo małą aktywność tego właśnie enzymu, który konwertuje kwas foliowy do kwasu L-metylofoliowego. I mają niedobór kwasu L-metylofoliowego w mózgu. Dlaczego ten kwas jest tak istotny? Ponieważ neurotransmiterem, który daje nam poczucie szczęścia, jest serotonina. Do produkcji serotoniny mózg potrzebuje kwasu L-metylofoliowego. Jeżeli tego kwasu L-metylofoliowego nie ma, to mózg nie jest w stanie wyprodukować wystarczającej ilości serotoniny i osoba zaczyna cierpieć na depresję. Wiemy również, że takie upośledzenie produkcji kwasu L-metylofoliowego może być aż do około 75% w porównaniu do innej osoby. No ale tutaj pojawia się pytanie, dlaczego w takim razie taka osoba nie ma depresji od dziecka, skoro ma takie upośledzenie produkcji kwasu L-metylofoliowego i dlaczego ta depresja pojawia się później w życiu? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wraz z procesem starzenia aktywność wszystkich enzymów w naszym organizmie, całego metabolizmu naszego organizmu zwalnia. I jak nawet przy takiej 75% obniżeniu produkcji kwasu L-metylofoliowego ilość tego kwasu mogła być wystarczająca w dzieciństwie, w okresie dojrzewania, a potem w okresie gdzieś tam młodości, tak w pewnym momencie, kiedy te wszystkie procesy metaboliczne zwalniają, zaczyna się pojawiać niedobór tego kwasu L-metylofoliowego i spada poziom serotoniny do takiego poziomu, kiedy człowiek przestaje odczuwać przyjemność z czegokolwiek. I to jest jedna z teorii, która w tej chwili jakby jest jedną z głównych teorii wytłumaczących, dlaczego ludzie mogą cierpieć na depresję kliniczną.
Czyli jeżeli dobrze rozumiem, wraz z wiekiem zwiększa się prawdopodobieństwo zapadnięcia w depresję? Wraz z wiekiem tak, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy osoba ma genetycznie upośledzoną funkcję tego enzymu konwertującego kwas foliowy do kwasu L-metylofoliowego. Czy depresja jest chorobą mózgu, duszy, czy jednego i drugiego? A więc tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o depresję kliniczną, jest to choroba, która jest chorobą mózgu tak naprawdę. Jest to zaburzenie wytwarzania serotoniny w mózgu i tutaj wiemy, że do tego zaburzenia wytwarzania dochodzi w którymś momencie. Natomiast czy depresja jest chorobą duszy? Również może być. To depresja reaktywna tak naprawdę jest to reakcja na negatywne zdarzenia w naszym życiu, które powodują, że zaczynamy tak naprawdę wątpić w to, że przyszłość może być pozytywna. I co ciekawego zaobserwowano, w takich przypadkach w momencie wykonania badań obrazowych mózgu widzimy na tych badaniach obrazowych, że produkcja serotoniny jest że jest upośledzona. Czyli tak naprawdę depresja może być chorobą zarówno mózgu, tak jak powiedzieliśmy, prawdopodobnie depresja kliniczna, ale może być również chorobą duszy i obydwojga. Na czym polega diagnoza i leczenie? Więc jeżeli chodzi o diagnozę depresji, tak jak w większości schorzeń, diagnoza polega na wywiadzie z pacjentem, no i właśnie przede wszystkim koncentrującym się na tym, na nastroju, na możliwości funkcjonowania codziennego. No i przy stwierdzeniu tych objawów, czyli obniżonego nastroju, przy upośledzeniu funkcjonowania, w sensie angażowania się z normalnymi czy z poprzednimi czynnościami, zarówno podstawowymi czynnościami życiowymi, jak przygotowywanie posiłków, wychodzenie z domu, spotykanie się ze znajomymi. To są główne objawy, które próbujemy stwierdzić. Jeżeli chodzi oczywiście o ciężkie przypadki depresji, no jest to bardzo oczywiste, jeżeli osoba nie wstaje z łóżka, nie wychodzi, nie angażuje się w nic, często nie rozmawia z rodziną, odcina się od przyjaciół, odcina się od jakiegokolwiek kontaktu ze światem, wtedy ta diagnoza jest znacznie prostsza do postawienia. Bardzo istotną sprawą, jeżeli chodzi o diagnozowanie depresji, jest diagnostyka różnicowa z pewnymi chorobami fizycznymi. I teraz przede wszystkim 3 choroby mogą powodować bardzo podobne objawy do depresji. To jest pierwszym jest przede wszystkim niedoczynność tarczycy, która powoduje obniżenie energii, obniżenie nastroju. I jeżeli u osoby dotychczas zdrowej występuje nagłe obniżenie nastroju, tak jak powiedziałem, przede wszystkim brak energii do życia, brak energii do robienia czegokolwiek, wtedy pierwszą rzeczą jest wykluczenie niedoczynności tarczycy poprzez wykonanie badania krwi. Są jeszcze 2 bardzo istotne niedobory witaminowe, które dają bardzo podobne objawy do niedoczynności tarczycy i depresji. To jest niedobór witaminy D i niedobór witaminy B12. Jest to szczególnie istotne dla osób, przede wszystkim, które mają ograniczoną dietę, ponieważ witamina B12 jest głównie zawarta w czerwonym mięsie, więc osoby, które są wegetarianinami czy weganami albo unikają czerwonego mięsa, powinny zwrócić uwagę na odpowiedni poziom witaminy B12 albo ją po prostu suplementować w postaci tabletek, ponieważ znowu niedobór witaminy B12 powoduje bardzo podobne objawy obniżenia nastroju, obniżenia energii jak depresja. Witamina D również szczególnie
Niedobory witaminy D występują u osób, które albo bardzo mało wychodzą na słońce, albo mieszkają w krajach, w którym tego słońca jest niewiele. W Wielkiej Brytanii jest to bardzo częste schorzenie i częsty niedobór. I tutaj trzeba zwrócić uwagę znowu, żeby, jeżeli takie objawy się pojawiają, żeby sprawdzić tą witaminę D, zanim zacznie się leczenie depresji tak naprawdę, bo to leczenie będzie nieskuteczne, bo dopóki nie wyrównamy poziomu witaminy B12, który zwykle rozwiąże sytuację, to leki przeciwdepresyjne w żaden sposób nie poprawią nastroju i funkcjonowania takiej osoby. Jak wygląda leczenie depresji? Więc jeżeli chodzi o leczenie depresji, no to pierwszą linią taką leczenia jest użycie leków przeciwdepresyjnych. W tej chwili na rynku jest bardzo wiele różnych leków przeciwdepresyjnych. Każdy z nich ma troszeczkę inne działanie i inne zastosowania, więc nie jest to tak, że każdy z tych leków, że one są zupełnie identyczne i tak naprawdę można przepisać cokolwiek. Generalnie jeżeli chodzi o leczenie depresji, psychiatrzy mają wiedzę na temat tego, który lek byłby najlepszy dla danego pacjenta. I tutaj dam przykład, żebyście Państwo mogli to lepiej zrozumieć. W depresji, jednym z objawów depresji może być to, że osoba przesypia wiele godzin dziennie, ale również może być to, że osoba nie śpi. I na przykład, jeżeli jednym z objawów depresji jest to, że osoba nie może spać, w takim przypadku używamy lek, który nazywa się Trazodon, który nie dość, że powoduje, że jest przeciwdepresantem, czyli podnosi poziom serotoniny w mózgu i podnosi nastrój, to w tym samym momencie ułatwia zaśnięcie, ponieważ jest mocno sedatywnym, więc bierze się go tuż przed pójściem do łóżka. Znowu, jeżeli chodzi na przykład o pacjentów, którzy mają jakby problemy z motywacją i największym tym przewodnim objawem depresji jest brak motywacji do robienia czegokolwiek. Tutaj na przykład słynna fluoksetyna, czyli Prozac, są znacznie lepsze, ponieważ mają troszeczkę takiej funkcji stymulacyjnej, więc one jakby troszkę pobudzają daną osobę. Ale ja słyszałem, że takie lekarstwa one nie działają od razu. Tu trzeba jakiś okres czasu jeść, zanim one osiągną stężenie, czy jak to wygląda? To się zgadza. I większość, znaczy wszystkie leki przeciwdepresyjne jako takie działają z opóźnieniem. A z czego to wynika? Serotonina, której brakuje w mózgu osoby, która ma depresję, jest związkiem chemicznym bardzo niestabilnym. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć tej serotoniny, czyli nie możemy zrobić tabletki z serotoniny, bo ona by po prostu nie przetrwała. W związku z powyższym wszystkie leki przeciwdepresyjne działają w ten sposób, że modyfikują metabolizm serotoniny w mózgu. Czyli modyfikują albo produkcję, albo rozkładanie serotoniny w mózgu. W związku z tym rezultatem tego działania jest to, że mózg produkuje więcej serotoniny lub w innych przypadkach rozkłada mniej serotoniny. Ten proces modyfikacji zajmuje czas, ponieważ i z tego wynika opóźnienie w działaniu tych leków przeciwdepresyjnych. Mózg musi się przestawić jakby powoli na inny metabolizm serotoniny. Dlatego też dochodzi do tego opóźnienia działania. Jeżeli chodzi o... Więc tak powiedziałem o tym, że jest to pierwsza linia leczenia, najbardziej popularna i w większości przypadków wystarczająca. W niektórych przypadkach depresji, zwłaszcza tam, gdzie może dochodzić do zaburzeń psychotycznych, używane są niskie dawki środków przeciwpsychotycznych jako dodatek do leków przeciwdepresyjnych. A jakie to są zaburzenia psychotyczne? Tak króciutko, żeby ludzie wiedzieli. Czy osoba z depresją może rozwinąć psychozę, gdzie wierzy, że wierzy w rzeczy, które są nieprawdziwe,
lub gdzie słyszy głosy bardzo podobne do objawów schizofrenii, aczkolwiek nie o takim nasileniu jak w schizofrenii. Wtedy używamy środków przeciwpsychotycznych. Czasami również u osób, zwłaszcza u których głównym objawem depresji jest to obniżenie motywacji, używamy bardzo niskich środków przeciwpsychotycznych, bardzo niskich dawek, czasami nawet połowy najmniejszej tabletki dostępnej na rynku, po to tylko, żeby wzmocnić produkcję dopaminy w mózgu. Ponieważ jest pewna zależność pomiędzy właśnie tym brakiem motywacji, a produkcją dopaminy w pewnych częściach mózgu. I wtedy używamy tych leków przeciwpsychotycznych, bo one powodują podniesienie produkcji dopaminy. Również istotną rzeczą, istnieją jeszcze inne rodzaje leczenia depresji, bardzo skuteczne i no, takim znanym od wielu lat, skutecznym metodą leczenia depresji jest leczenie elektrowstrząsami. W tej chwili wykonuje się go coraz rzadziej, a to tylko dlatego, że takie leczenie musi być wykonane w znieczuleniu ogólnym i jedna sesja tego znieczulenia, tych elektrowstrząsów zwykle nie jest skuteczna. Więc no, taka osoba musi być usypiana do zabiegu no, co najmniej kilka razy. Wiemy, że niestety znieczulenie ogólne, czyli uśpienie do zabiegu, samo w sobie no, ma pewne ryzyko komplikacji i rzeczy, które mogą spowodować nawet śmierć takiego pacjenta. Dlatego w tej chwili bardziej czy częściej używanym, a bardzo podobnie skutecznym jest przezczaszkowa stymulacja magnetyczna. Ona działa na bardzo podobnej zasadzie jak leczenie elektrowstrząsami, czyli chodzi o przepływ prądu przez mózg, który powoduje podniesienie poziomu serotoniny. Natomiast wykonuje się to przy pomocy niższej energii, to energii magnetycznej. Jak to wygląda? No, osoba, która przechodzi takie leczenie, ma założoną na głowę taki, powiedzmy, czepek z elektrodami, które wysyłają wiązkę elektromagnetyczną, a ta wiązka, tam gdzie się te wiązki elektromagnetyczne przecinają, dochodzi do wytworzenia prądu w mózgu. Także nie dochodzi do wstrząsów jako takich, czyli napadu padaczkowego, bo na tym polegają elektrowstrząsy, tylko dochodzi do jakby podstymulowania tego mózgu przy pomocy właśnie tego wytworzonego prądu, Plusami tej metody jest to, że osoba nie musi być uśpiona, jest to całkowicie bezbolesne. Większość pacjentów, która miała taki zabieg wykonany, mówi, że jedyne co czują to takie uczucie ciepła w głowie, ale jak najbardziej do wytrzymania. Minusem jest to, że takich zabiegów trzeba wykonać więcej niż elektrowstrząsów, no ale biorąc pod uwagę ryzyko i plusy, definitywnie jest to metoda, która na pewno przejmie, że tak powiem, pałeczkę od leczenia elektrowstrząsami. Ja bym jeszcze wrócił do leczenia farmakologicznego tabletkami. I czy użycie takich tabletek wyklucza pewną grupę zawodową typu kierowcy, obsługa jakich maszyn od wykonywania tego zawodu? No więc jeżeli chodzi o leczenie tabletkami, to zależy, odpowiedź jest taka, to zależy od tego, który przeciwdepresant jest przepisany. Jeżeli chodzi o ogólną zasadę, to nie wyklucza z wykonywania pewnych zawodów przyjmowanie przeciwdepresantów. Natomiast dlatego częścią wywiadu psychiatrycznego jest rozmowa na temat pracy, na temat hobby itd., na temat jeżdżenia samochodem, tak aby dobrać odpowiedni lek, który nie wpływa na czas reakcji, który nie wpływa na zdolność takiej osoby do wykonania pewnych zawodów.
Jeżeli chodzi o dobór leków, również istotne jest to, co powiedziałem na samym początku, kiedy mówiłem o niedoborze kwasu L-metylofoliowego. Od niedawna, jeżeli chodzi o diagnostykę i dobór leków, dostępne są na rynku badania farmakogenetyczne. Niestety nie są one tanie, ponieważ jest na świecie tylko kilka laboratoriów, które takie testy wykonują. Ale dzięki tym testom możemy zobaczyć, jaka jest genetyczna konfiguracja poszczególnych receptorów i aktywność poszczególnych enzymów, zarówno w mózgu, jak i w wątrobie. I jesteśmy w stanie dobrać odpowiedni lek do budowy genetycznej danego pacjenta. Pozwala nam to również stwierdzić, jaka jest aktywność tego enzymu, który konwertuje kwas foliowy do kwasu L-metylofoliowego. I jeżeli jest ona obniżona, możemy wprowadzić suplementację kwasu L-metylofoliowego dla pacjenta i jakby spowodować, że nawet bez przyjmowania przeciwdepresantów ta depresja ustąpi. W Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku zarejestrowano kwas L-metylofoliowy jako pierwszą linię leczenia pacjentów z depresją, którzy mieli wykonane badania farmakogenetyczne i u których wiemy, że występuje niedobór tego kwasu L-metylofoliowego. A czy psychoterapia jest też stosowana w leczeniu depresji? Jak najbardziej. Psychoterapia jest rozpoznaną metodą leczniczą w leczeniu depresji. Tutaj głównie, zwłaszcza na samym początku leczenia depresji, zwłaszcza depresji klinicznej, używa się bardziej tak zwanych metod behawioralnych, czyli tak naprawdę rozmawia się z osobą i ustala się pewien program, w którym taka osoba zwiększa ilość wykonywanych rzeczy, czyli jakichś tam czynności w ciągu dnia, jakby naturalnie zaczyna powracać do tego poprzedniego funkcjonowania. Behawioryści, którzy stworzyli tę metodę, i to stworzyli ją dość dawno, bo były to lata 70. poprzedniego wieku, doszli do wniosku, że naturalnie kontakt z innymi ludźmi, jak również wykonanie przede wszystkim, jak również wykonanie pewnych czynności, z którymi osoba z depresją sobie się zmaga, czyli jakby nie ma tej motywacji nawet do tego, żeby pójść i wziąć prysznic, że wykonanie takiej czynności daje pewnego rodzaju satysfakcję i staje się jakby naturalnym przeciwdepresantem. I to jest bardzo ciekawa sprawa. Jeden z amerykańskich generałów powiedział w swoim przemówieniu na zakończenie szkolenia żołnierzy, że pierwszą rzeczą, którą człowiek powinien zrobić po wstaniu z łóżka, jest pościelenie tego łóżka. A tylko dlatego, że to jest pierwsze osiągnięcie twojego dnia. A właśnie a propos tego, czy to nie można podpiąć jako aktywność fizyczna? Czy aktywność fizyczna pomaga w walczeniu z taką chorobą? Jak najbardziej. Każda aktywność fizyczna powoduje u nas w organizmie wydzielenie endorfin. Endorfiny są naszymi naturalnymi opioidami, które łączą się z receptorami w mózgu i w naszym organizmie i wywołują poczucie przyjemności. W związku z tym jak najbardziej, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną czy zwiększenie aktywności fizycznej, pomaga to w wyjściu z depresji. A dieta? Dieta jest również ważna. Przede wszystkim, tak jak mówię, musimy tutaj zwrócić uwagę na te potencjalne niedobory, w tym niedobór kwasu foliowego, bo możemy mieć nawet normalną aktywność i metabolizm kwasu foliowego do L-metylofoliowego, ale jak nie mamy kwasu foliowego, to mózg nie będzie miał z czego wyprodukować serotoniny. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o dietę jako taką, w sensie tego, czy się zdrowo odżywiamy, czy mniej zdrowo odżywiamy, nie ma to jakiegoś masywnego wpływu na wystąpienie czy leczenie depresji.
Jak w dzisiejszych czasach jest postrzegana depresja w społeczeństwie? Jeżeli chodzi o podejście i postrzeganie depresji w społeczeństwie, na pewno zmienia się to ku lepszemu. Kiedyś depresja była postrzegana albo, że ktoś jest leniwy i mu się nie chce, albo jako jednostka chorobowa, która była bardzo wstydliwa i dotyczyła tylko niewielu osób. W obecnym społeczeństwie znowu informacja jako taka, która się pojawia się w mediach społecznościowych, pojawia się w internecie i uświadomienie społeczeństwa na temat właśnie depresji jest znacznie lepsze i coraz częściej ludzie zgłaszają się wcześnie, kiedy po raz pierwszy zauważą, że ta motywacja jest obniżona, nastrój jest obniżony i szukają pomocy raczej niż izolują się w domu i odmawiają tej pomocy. Także jeżeli chodzi o postrzeganie w społeczeństwie, jest to na pewno mniej wstydliwa choroba niż kiedyś. No i zapytam tak, jak już z nerwicą pytałem, że jeżeli zauważymy, jeżeli osoba podejrzewamy, że może mieć depresję, a ona po prostu nie dopuszcza tego do siebie, jak jej pomóc? Ja myślę, że przede wszystkim pierwszą rzeczą jest rozmowa z tą osobą nam bliską i uświadomienie jej, że że zauważyliśmy jakby pewną zmianę w zachowaniu. Trzeba to zrobić bardzo delikatnie, tak żeby oczywiście tej osoby nie urazić, ale ani nie sugerować, że może się rozleniwiła, czy nie chce pewnych rzeczy robić. Że zauważyliśmy, że mniej się uśmiecha, że mniej z nami rozmawia, że mniej, że tak powiem, się angażuje w życie na przykład domowe. No i namówić przede wszystkim do tego, żeby ta osoba udała się do lekarza i porozmawiała na temat tych swoich problemów, bo tak jak mówię, może być to depresja, a może być to niedobór witamin, czy zaburzenia pracy tarczycy, czy nawet cukrzyca, prawda? Początki cukrzycy, kiedy osoba czuje się zmęczona, czuje się cały czas, to jest prawdopodobnie pierwszym objawem wystąpienia cukrzycy. Także tutaj trzeba uświadomić, myślę, tej osobie, że to niekoniecznie jest to, że my ją diagnozujemy z depresją jako taką, tylko że może trzeba by sprawdzić, bo może coś innego dziać się w organizmie. Przynajmniej w taki sposób ja bym podszedł do osoby, która nie do końca sobie z tego zdaje sprawę. Myślę, że temat się spodobał. Jeżeli macie jakieś pytania lub komentarze, pod spodem filmu proszę o komentarze. Jeżeli ktoś chciałby się kontaktować z doktorem, jest taka możliwość? Tak, jest albo poprzez moją stronę internetową, którą podamy, tak? Tak, ja podlinkuję wszystko w opisie pod spodem. W opisie, więc możecie Państwo wysyłać do mnie bezpośrednie wiadomości, jeżeli macie jakieś zapytania dotyczące tego materiału. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie naszego materiału. Pozdrawiamy. Cześć. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć.